No i tu muszę jakiegoś w miarę suchego Żeby złapać. równego. 25 dla Dobra, równego. a weź jeszcze może z Jeszcze góry też szybko, pozdejmij. tak, żeby one nie pospadały. Skorupki trzeba zabrać. A propos skorupek, wiecie co, od razu zabierajcie, jak Tak, widzicie, że te małe się wykluwają, ponieważ te skorupki, jak one się wyklują, one się turlają po całym tym i mogą spowodować, że zasklepią, przesuną inne jajeczko. Koleżankę. Koleżankę i będą miały one trudność, no... Tak, byśmy widzieli, że nie, Przeliczył się. żebyśmy się zgadzali, popatrzcie. O to chodzi. Tu, tak wchodzą w siebie. Poczekaj. Tak wchodzą w siebie. O, Tak dokładnie. jak kazałem. Nie wiem, on nie pęka, nic się nie dzieje. Nie wiadomo. No nie, chyba jest ten pusty. No dobrze, tutaj mamy 25 sztuk. Tutaj jeszcze widzicie, maluszki się suszą. Tutaj wychodzi następny właśnie. Ale to on jeszcze poczeka na swoją kolej. Tak, tak. Nie przyspieszamy, to też mówiliśmy nieraz. Nic, my, wszystko jest samoczynnie się dzieje. Nie otwierajcie tego, bo możecie spowodować to, że ten odwłok on nie wciągnie. Widzicie, takie coś. To nie ja Oj, zrobiłem, oj. on się urodził. W tamtym niestety był Wiecie też co, taki no, podobny. niestety, on nie przeżyje. On chyba nie przeżyje. No czasami się tak zdarza. Tak. No i już po pogodzie. Więc jak sobie radzić z brzydką pogodą i jak wrzucacie 3-tygodniowe pisklaki do klatek właśnie na zewnątrz. Jeżeli oczywiście mówimy o chowie pastwiskowym cały czas. Spójrzcie, w tym momencie Marcin tutaj przyjechał z taczką słomy. Zrobimy im taką wyściółkę, żeby od tej gleby miały troszeczkę cieplej. Nie, pomimo tego, że dobry izolator. Pomimo tego, że kurczaki były wczoraj tutaj przyrzucone, nie jest jeszcze tak, za przeproszeniem powiem brzydko, narobione, nakupkane, więc zostawiamy je w tym samym miejscu, ponieważ tutaj już jest troszeczkę wilgoci, a nie chcemy je dawać na wilgoć i chcemy je po prostu jak najbardziej zabezpieczyć dzisiaj przed tymi deszczami, brzydką pogodą, zimnem, wilgocią. Tak, dzisiaj jest będzie zimna noc, 8-stopniowa. No właśnie. I dlatego dla nas to już jest No to już jest takie ryzyko, które tak, nie chcemy podejmować. W szczególności, że widzicie, piskleczki są jeszcze tam, no nie są za duże. To jest jedno z. Podawać Ci może słomę, Nie. kochanie? Nie. Nie? To jest od środka, a tutaj od zewnątrz też zabezpieczyliśmy tym, czym mogliśmy. Tutaj jest plandeka podwójna, od strony wiatru zabezpieczona. Tutaj na górze oczywiście jest siatka, więc jak to byśmy odkryli, to w tym momencie jest to zawsze takie odkryte, że słońce może penetrować, ale też zakryliśmy. Tutaj mają, widzicie, prawie po całości tutaj przykryte. Również z tej strony, tym czym mogliśmy, to sobie radzimy. Też pozakrywaliśmy je, żeby wiatr tutaj im nie hulał, nie było przeciągów. I mają tylko tutaj z tej strony, z prawej okno tak jakby na świat, jak również do połowy, tam gdzie widzicie Marcina nogi. Wystarczy. Powinno wystarczyć chyba, prawda? Mają ciemno, ale wystarczająco światła, żeby widzieć. O, chyba tak, nie wiem, Kropi? czy paleć nie zaczyna. Aha. Wystarczająco dużo, żeby widzieć, co się dzieje. O, właśnie woda zaczęła się lać, bo podniosłem, czy musiały coś dopić w międzyczasie. Ale ja widziałam, że one wcześniej, wiecie co, zanim przyszliśmy je spłoszyliśmy, one tutaj sobie siedziały, patrzyły sobie właśnie przez okienko. Także ja tam dałem z tyłu, tam jest dużo wyścielenia. Aha. Jak wejdą sobie razem, to będą, muszą znaleźć sobie najlepsze miejsce dla siebie. Też wiemy, że nie zawsze śpią na tym sianie, że nie każdy Tak, odpowiada, tak. Ale wiesz co, są aktywne. tak. Widać, że jakoś nie są takie wychłodzone. One bardzo są ciepłe i wiecie, jak im jest zimno, to teraz się już zbijają do kupy razem.
No i piórka im rosną powolutku. No, nie ma to. To jest najbardziej taki newralgiczny moment, czyli z fajnego pomieszczenia bezwietrznego przede wszystkim, bo myśmy już nie grzali ostatnie dni, ale bezwietrznego trafiają do środowiska i jeszcze się pogoda psuje, więc to powiedzmy średnie, ale to są, wiecie, to są zwierzaki, one chcą żyć i one, to nie to, że zaraz coś się stanie, nic się nie stanie, tylko żeby przeciągu nie było, żeby mokre nie były, żeby mogły w jakieś miejsce suche właśnie na słomce sobie, wiecie, usiąść. Słoma, wiecie, że izoluje. Także one jak będą skupią się w tamtym miejscu, spokojnie przetrwają. Były gorsze warunki i dawały radę, jest to nasz sprawdzony sposób, bo radziliśmy sobie w ten sposób w zeszłym roku. Tak, a poprzednie właśnie jakby nie radziliśmy i uwalili, znaczy może nie, były upadki, natomiast rosły bardzo słabo, były chorowite, więc kaszlały. Jeżeli możecie i macie brzydką pogodę, to no, trzeba jakoś to sobie radzić. Chodzą, wiesz? Chodzą. Ja widzę, że no naprawdę, zobacz, naprawdę aktywne towarzystwo. Im jest dobrze teraz, każdy, no to jest chyba co najmniej 2 razy większe jak w przedszkole. Co najmniej. No, 2 razy w przedszkole. Tak, oczywiście, ale wiesz co, nie są skupione, to... Czyli nie jest im zimno. To nie jest im zimno, tak. Teraz sobie popatrz, po słomce chodzą, już mają nowe miejsce do eksploracji. Zobacz. Wyglądają zadowolone. Ale jutro trzeba będzie chyba przestawić. Może jutro, pojutrze, no. Zobaczymy, jaka pogoda będzie, prawda? Jak będzie mokro, to się chce przestawiać. Na przykład w zeszłym sezonie to my tak robiliśmy chyba 3 dni pod rząd, tak było, prawda? Że padało nie przestawialiśmy ich w ogóle, normalnie tylko słomę dokładaliśmy. Potwornie były mokre, zimne noce. Noce były zimne. No dzisiaj w nocy zapowiadają 8, no to też nie jest dużo, dlatego no tak, to się trzyma, wiecie, dokładacie ciągle słomy, bo jak one są już duże, to robią jak diabli, to trzeba im to ciągle wyścierać i stoją, póki w jakiejś w miarę sensowna pogoda nie robi. Ale nam to sprawdziło się. Nic im się nie stało, dobra, nie miały dostępu do świeżej trawki codziennie, ale też się nie przeziębiły, co jest znacznie gorsze. Wiatr jest najgorszy i wilgoć. No. Jakie doły? Nie wiem, czy to będzie widać. Nie wiem, czy... Aha, za daleko. No po prostu kura do połowy jest schowana tam w ziemi. Ciężko. Szaleństwo jest dzisiaj z tą... Dobra, pokażmy Tak, może. Marcin mówił ciężko i to są właśnie uroki, prawda, kręcenia filmów dla Was. Słońce jest, chmurka przyjdzie, jest ciemno. Wtedy nic nie widać, więc my rozjaśniamy albo przyciemniamy. Ale i to powiedz nie jest dlaczego, takie proste. Bo my ambitnie podchodzimy do celu. Tak, bo my nie używamy na automatycznych funkcjach. I wszystko robimy po prostu sami. Chcielibyśmy Wam oddać te kolory faktycznie jakie są, a czasami jak lecicie na automacie, to on Wam robi ten obraz taki wypośrodkowany. Wypośrodkowany. A przez to, że my próbujemy jak najbardziej, to nie zawsze wyjdzie, albo wiecie co, po prostu powtarzamy. Czasami Marcin mówi, nie, poczekaj, bo mi tutaj prześwietliło się, więc musimy jeszcze raz. I to wydaje Wam się, obchód robimy z Wami może no tam 30 minut, w zależności jaki film jest, czy 15, a nam to zajmuje... Rany. Dobrze, idziemy teraz do pszczółek, pokazać Wam, co u nich słychać, tak na szybciutko, bo nie będę podnosiła żadnych korpusów, chociaż powiem Wam, że ostatnio oglądałam film z taką kobietką, to ona chyba w Stanach była, czy to na Haiti, już nie pamiętam rzadko. Ona była na Hawajach. A, na Hawajach była. Wyobraźcie sobie, młoda dziewucha, no nie powiem tak jak ja, no młodsza ode mnie, normalnie miała tylko taki kaptur z siateczką, czapeczkę na głowę. Słuchajcie, rękawy, wszystko odkryte i z tymi pszczołami, jak ona pięknie nimi manewrowała, w tym sensie tą ramkę podnosiła, te pszczółki w ogóle jej się nie bały, nie były żadne, nie było czuć. Pamiętasz co powiedziała? Że ona nawet nie dymi za bardzo, mówi tylko jak jest potrzeba. Ona wiesz co, chyba
raz delikatnie zadymiła, jak już usłyszała, że pszczółki Buczą. zaczęły buczeć. To już jest oznaka, że się trochę denerwowały i ona pięknie to ujęła, że już jej obecność nie jest chyba tak mile widziana, prawda? Jakoś tak, No tak powiem wam, powiedzieć, że tak. naprawdę dziewczyna bardzo ładnie się nimi opiekowała. Ale umówmy się, że to profesjonalistka, Tak, ona na dużych tak, farmach tak. pracowała, później miała swoją pasiekę, Tak, także ona chyba, to, zanim otworzyła swoją dziesiątek, pasiekę, chyba 7 lat jeździła. w korporacjach jakichś, znaczy korporacji, no w czymś dużym pracowała. Tak, tak. I później coś tam jeszcze było i dopiero swoją pasiekę założyła, czy przed Dokładnie. korporacją było. Dobra, idziemy przez gąszcz, tutaj przez burz, przydzieramy się. I tutaj będziesz musiał niestety przyciemnić obraz. Tak jest, proszę pani, już przyciemniam, już ściemnia, tylko co tu ściemniać, proszę pani? Nie. O, widzicie jak się zabawiłem, ale patrz jak od razu chmurki ładne wyszły. I my, Pięknie. to wam mówię, że dokładnie tak widzimy niebo, jak my teraz widzimy. To jest dokładnie odzorowana kolorystyka dzisiejszego dnia. Tak, bo ja stoję w cieniu, nakręcam jakby słońce. Pięknie dzisiaj. Tak, tak? Popatrzcie. Wiecie co, chyba bo my muszę- codziennie przychodzimy, bo zrobiliśmy odkład i to Sami? za poradą jednego z widzów. Bardzo dziękujemy. Marcin właśnie zrobił tutaj tak jak nam doradzono. Jedną chyba ramkę z pokarmem, z czerwiem. Dwa czerwie. Matecznik tam był Tak, też. z matecznikiem. Właśnie to najważniejsze, Matecznik, żeby to była i był. czerwie, później druga ramka czerwiu, 4 ramki pszczół młodych, czyli 2 zostawiłem na czarno i 2 wrzuciłem dodatkowo, tak żeby Tak, co tak, ucieknie to ten i wiecie, że No chyba i tak żyją. chodziliśmy, martwiliśmy, jeszcze nam się udało. Pszczółki są, pszczółki latają, więc mamy nadzieję, że matka się wygryzła i jest tam. Mówimy o tym ulu tutaj, o tym. O rany. A różowy, A różowy, to piękny, widzicie co tu się nasz dzieje? różowy łysek, my go nazywamy. Na różowy łysek. Nasz różowy łysek. Także popatrzcie, no i przede wszystkim, no ja wiem, że to styropian i ktoś tam powie dobra, ale no one nie są śliczne na swój sposób. Ale śliczna, ale kochanie, jeżeli tak jak mówiłam, odpowiednia wilgoć, wentylacja, nic się nie dzieje, a jednak wiesz co, oszczędzam swoje plecy. Jako mieszkanie dla nich jest bardzo Tak. wygodne. Dobrze, wiesz co, może nie ryzykujmy więcej. A przy okazji, jak tu jesteśmy, ostatnio jedna mnie dziabnęła. Zobaczcie, widzicie? Nie widać. Nie widać, nie, O, mam, jest. nie mam uczulenia, ale no takie to już jest chyba 3-dniowa plama. Dobra, jeszcze tu pokażę. To jest ul, który nam sąsiad pomógł zasiedlić rojem. Tamten przetrwał zimę różowy i ten ostatni ja sam robiłem z Klaudią, czy tam my sami robiliśmy z Klaudią odkład. Także i chyba jest. Wiecie co, no cieszymy się jak dzieci. No, Powoli ta no, wiedza. uczymy się i jeżeli widzimy, że nam to idzie, no to dlaczego nie? I przede wszystkim znowuż podziękowania tutaj dla sąsiada, który z upierdliwością maniaka mówi, Pilnuje nas. Słuchajcie, teraz trzeba zrobić to, bo teraz jest to, musimy wykręcić, bo zaraz zacznie Tak, wam się tak. spać, mieszać z czymś. Dokładnie. Wiecie co, nie zdawaliśmy sobie sprawy. Człowiek jak... Tak, nie zdawaliśmy sprawy, No. że to teraz w tym sezonie i jak to jest takie, Znaczy, nie wiem, no w tym sezonie, ale w sezonie mi chodzi o że o lato. miesiąc i o dzień. Tak, wiesz, no jak pszczółki pracują i tak dalej, że to jednak jest trochę intensywny proces. Dobra, idziemy jeszcze na szybko do naszych broilerków. Do sadu O. nieistniejącego, ale Zobaczcie. sad będzie istniał już Tak, dobrze, ale sam, na jesień. ale spójrzcie, widzicie, to jest trochę taki dziwny tor, ponieważ tutaj jest ta ziemia. Musieliśmy trochę wykręcać. Tutaj właśnie był takie dni przymrozek. były, przymrozki, padało. Znaczy więc... przymrozki nie, ale było bardzo zimno, na no zasadzie tak, paskudna bez pogoda. przesady, dokładnie. I dlatego im grubo, naprawdę grubo ścieliliśmy słomy. Ta słoma no jest ukupkana już, więc ona już tutaj w tym momencie zostaje. Tu był następny dzień, jak widać, no i w tym momencie Bo tu, pogoda się polepsza Tak. i już jest bez słomy. i tutaj jak była słoma i tu, one, ponieważ wtedy padało, myśmy 2 dni one były na jednym miejscu. Tu przestawiliśmy tak. na mokre, no bo już były zakupkane za bardzo. Ale ale- one są jeszcze malutkie. Tak, i jeszcze to nie wiecie, niszczyły one tak bardzo. no kupkają, ale nie aż tak bardzo. Mhm. Dobra, lecimy tam. Czyli widzieliście tam klatkę nową, a tutaj macie starą. No jest to wierna kopia. Jest to wierna kopia. Wierna kopia. Zobaczcie, mamy tutaj plandekę.
na niej, ponieważ ona służy nam, jak są u nas silne wiatry. Wiatr i jest zimna noc, my przykrywamy z każdej strony, tylko jedna strona jest otwarta, tak żeby miały jakąś wentylację. I powiem wam, że jak przychodzimy raniutko, otwieramy tą plandekę, to jest takie piękne uderzenie ciepła. I smrodku, i ciepła. Ale ciepło jest. Dokładnie. Tutaj jest doli, tak zwany, to jest taki stojak, który nam ułatwia przesuwanie tej całej klatki. Może już teraz nie pokażemy wam, ponieważ zostały one już przesunięte, ale zrobimy jakiś taki... Tutaj akurat nie będziemy używać, ponieważ my tutaj skręcamy na tym polu za często, ale zrobiliśmy na wzór tutaj Tomka z Lubuskiego Angusowa. Zrobił nam znajomy właśnie takie wózeczki, czyli jak będziemy gdzieś prosto chodzić, ten wózek daje się, pokażę może z tamtej strony, to może z przodu. Czyli ten wózeczek, co widzicie, dajemy tak jak dajemy, czyli tak, tylko że on idzie na dół, prawda? Kładziemy go. Ale w tym momencie ja ci tutaj nie jestem w stanie pomóc, Rybciu. Nie musisz, a ja nie będę tego robił. I popatrzcie, tutaj wsadzamy, podnosimy klatkę. Ja już podchodzę troszeczkę bliżej. Przepraszam, ocet. Podnosimy klatkę, wkładamy klatkę, to się ładnie opiera i prościutko tylko ciągniemy już po prostu tą całą klatkę na wprost przed siebie, nie musimy jej dźwigać. Tak, jest to trochę taka łatwiej. szyna, prawda? Tak, ale przy czym mówię, że to jest tylko rozwiązanie dobre, jeśli idziecie prosto. Jeśli my tutaj cały czas skręcamy, nie używamy tego systemu. No i mamy te nasze grubasy, Klaudia, ewidentnie źle się ustawiłaś. Tutaj trzeba je pokazywać. Już podchodzę do Ciebie. Możecie być ciekawi właśnie, ile upadków mieliśmy. Były 2 i niestety zaraz wam tutaj pokażemy jednego kandydata, który słabo się rokuje. On nie rośnie, to jest kogut. Widzimy, że to właściwie nie wiem, czy nie szkoda, Klaudia, dla niego miejsca. No, czy go nie on ubić. jest jakiś, no widzicie, i nie urósł, to widać. Tak, zatrzymał się w miejscu, ma jakiś ewidentnie problem. Popatrzcie, jakie są inne zdrowe, pipające i takie żywe, co nie? Potem widać, że... Ale zobaczcie, jaka wielkość ich już jest. No, ja tutaj dam rękę może. I one ile mają? 3 tygodnie, tak? Nie, 4. Nie, no już ponad 3. Coś ty. Nie, no więcej. No co to one mają? 3 tygodnie. One miały... Między 3 a 4. No tak, dobra, przepraszamy, tak. nieprzygotowani jesteśmy. No, ale już jesteśmy w stanie rozróżnić koguty. Popatrz, tam jaki wielki jeden urósł. No ale ja widzę. A tam nie rośnie, no tam jest słabowity jakiś. Także no, my zawsze mamy jakieś upadki. Podobno Salatyn uważa, że do 5%, czyli z tych 75 sztuk, powiedzmy, możecie mieć upadku koło 3-4. I to jest uważane za normę. No tak jest po prostu z tymi kurczakami. Najgorszy moment dla nich z tego szoku jest przejście z przedszkola na pole. Myśmy też pierwszy dzień chyba nie przykryli tak dokładnie, jakbyśmy powinni przykryć. I myślimy, że te 2 się musiały rozchorować i jakby szybko oddały ducha. Tak. Na pewno, na 100% to wtedy było. Także bardzo uważajcie, na pierwsze dni cokolwiek, szczególnie, że te noce są paskudne. Przykrywajcie je i jakby te pierwsze dni... Ale nie całkowicie, zostawcie chociaż jedną stroną delikatnie otwartą. I w dzień ściągacie. Tak, w dzień ściągacie. Żeby się bardziej upierzały i przyzwyczajały. Ale wy jesteście grubasy. One już naprawdę są takie duże. Ja teraz... tamten, bo też nie wygląda na jakiś ospały, tylko widzę, że siły nie ma. On siły nie ma, wiesz, ja też go musiałam podganiać, jak tą klatkę przesuwałam. Coś jakiś taki słabowity. Widocznie tak to jest. Wcześniej wam wspominałam, że kózki są tutaj koło nas, już wam pokazuję. I są bardzo nieszczęśliwe, ponieważ widzą, co my robimy. Co my robimy, to zaraz wam pokażemy. A tutaj zobaczcie, jakie rozhisteryzowane panny. No i co się wydzieracie? Jesteście przy stawie tutaj, macie widoki na nas. Świeża trawa, a wy tutaj histerię odstawiacie. No, przyznać się. Powiedzcie dlaczego wszystkim. Słyszycie? Słyszycie to ich niezadowolenie?
że pogadałam z nimi, a nie dałam ich tych dobroci, które wozimy tu z Marcinem. O, i tutaj nadworny osioł się odzywa. O, spójrzcie, tu stoi. Tak, Iha, chodź, bo zaraz w teorii ma być burza. Zobaczymy. Nie Iha, tylko Nia. To jest inaczej. No. Dobra, nadworne ośle. Lecimy po resztę dobroci. Zaraz wam pokażemy. Popatrzcie tam, już podlewamy pastwiska. Ale nie będzie widać. Nie, tam daleko. Dawaj, suń, bo jak burza nas złapie, to będą jaja. A, I've been walking on the same shore ever since the time I left you on the dark side with a promise and a rhyme. And everybody else around are beating down on me to leave the only good thing a disaster meant to be. To be on trial for every wrong I did, the courthouse would be filled with people waiting to get rid of the one that ripped their lives apart and shattered all their dreams. They lock me up forever, even throw away the keys. O, zobaczcie, ile dobroci mamy. Widzicie, tu jest śliweczka. Co tutaj jeszcze? Brzuska chyba. Co tam jest? I jest Brzoza. jeszcze brzoza i topola. No to jest tego, bo Topole sąsiad to- już tam nie może się dostać, ma taki labirynt. Topoli już jeszcze nie jadł chyba. Topoli, tak, to nie wiemy. No i tam jest... Zaczyna kropić. damy radę, to wiesz, zaplątane jest. A nie, pomyślałam, że wiesz, to spadnie, ale nie, daje radę. To, co tutaj widzimy, tą kubkę, to jest dwudniowa pozostałość po drzewkach, po śliweczce. Jeszcze gdzieniegdzie widać tam sosenkę, ale widać nie za bardzo dziewczyny ją chciały jeść. Jednak iglaki to lecą tylko zimą, natomiast teraz to każda owocówka, każde drzewo liściaste, Każde inne. ale nie iglaki. Sprząta Marcin tutaj to pole, bo będziemy je zamykać. Dziewczyny już je opędzlowały. Mówię opędzlowały, jak jest tutaj jeszcze trawa. Ale to nie jest taka trawa, jaką byśmy chcieli, żeby tutaj już rosła i pozostała. On tu jest ugniecione, to co miały zjeść, to zjadły. I w tym momencie przejdą na parcelę obok. Więc mamy parcelę numer 2 i numer 1 zjedzoną. Teraz one będą odpoczywać. Tam Marcin jeszcze z pryskiwaczem działa na parceli numer 3. Nie wiem, czy to coś pomoże. Ma dzisiaj być burza. Przed sekundą nas delikatnie, nie wiem, może zroszyło. Kilka kropel spadło. Goniliśmy jak szaleni z tymi habaziami. I to wszystko. I to wszystko. I na tym chyba się zakończy, szczerze mówiąc, te wielkie zapowiedzi Gradów, deszczu, gradów. siedźcie w domu. Tak. Hasen zmachana. Mulcą, zadowolone. Nawet się bić nie muszą, tyle tego jest. Tak. Kurwa, tato, chyba na nas jakiś las spadł z nieba. No chyba na was las spadł z nieba. Która to Tato, a powiedziała? stań tam do... Chłeszka. Tatuś, weź tam stań koło tej gałęzi, żeby pokazać wam skalę tego, ile tego No jest. to widać przecież kozy, widać, nie? No, naprawdę jest tego ogromna Tata ilość. Nie lubi. Cześć gamoń. Ale przelazła, jak ona nas ciągle nie lubi. A ty co, jakbyście piorun trzepnął? Kto? No kulcia. Wiem, Baka ona byś taką trzepnął. sierść ma śmieszną. Jest. Jest, kuleczka. Latają małe gamońce, one jeszcze nie jedzą trawy. Nie. Mówimy o kuskach w tym momencie. Małych kuskach. A nie, coś patrz, listka. Bierze. Zjadła. Jednak drzewo to drzewo.
Nic, że mam dopiero tydzień, ale drzewo zawsze wpierdzie. You ever wonder if days like these last with one another? Dziwne, dziwne, no. Każda sobie coś wyszukuje, jakby mało miała dookoła. Would you find out with me? Chciałam ci kózkę złapać, ale odwróciła się. It all ona jest pana. starts to crumble. We'll search the pieces for hope or a mumble. It's not for me to decide if I should be the one by your side. And hope we know when it's better to say goodbye.